Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o rojbosie. Zaczniemy od zaparzenia rojbosa. Będziemy używać do tego papierowego filtru, dlatego że rojbos jest bardzo drobny i wszelkiego rodzaju sitka czy zaparzacze zwykle go przepuszczają. A papierowy filtr jest to najlepszy właściwie sposób, jakim można sobie to zaparzyć. Zalewamy wrzątkiem. Nawet specjalnie nie musimy pilnować czasu parzenia, ponieważ rojbos się nie przeparza. Parzy się go około 5 minut, od 3 do 5 właściwie, i można zostawić na dłużej, on po prostu będzie mocniejszy. O samym rojbosie, to jak widać nie jest to herbata. Bardzo mylnie często się mówi herbata rojbos, herbatka rojbos. Czasem się ją nawet zalicza do czerwonych herbat, co jest wielkim błędem. Roślina zupełnie z herbatą niespokrewniona. Herbata, czyli Camellia sinensis, to jest konkretna roślina. To z kolei jest Aspalathus linearis, czyli czerwonokrzew afrykański po prostu. Stąd też nazwa. Ona pochodzi z języka afrykańskiego. Rojbos, czyli czerwony krzak. Roślinka ta była znana i ceniona przez ludy południowej Afryki już od bardzo dawna. Co ciekawe, tylko tam występuje. W Republice Południowej Afryki, w okolicach Kapsztadu, gdzie ona jest uprawiana teraz, bo wcześniej rosła tam dziko. Ludy miejscowe zbierały ją tam od dawna. Europejczycy znają ją dość krótko, bo XX wiek to jest właściwie czas, w którym ona do Europy trafia. Dzięki i za sprawą kupca, rosyjskiego kupca, który wyrósł w rodzinie handlującej herbatą. Ten pan nazywał się Benjamin, bo to skoro Rosjanin, to może też nie z angielskiego, Benjamin Ginsberg. Nazwisko zdaje się wskazywać, że smykałka do interesu jest raczej dziedziczna w tej rodzinie rosyjskiej. On zaczął sprowadzać rojbosa do Europy, bo zauważył, że wszyscy go piją w Republice Południowej Afryki, więc stwierdził, że trzeba spróbować to sprzedać dalej. I wtedy ten rojbos trafił do sprzedaży do Europy tak w 1904 roku około, a po 1930 dzięki badaniom odkryto jego właściwości lecznicze i zdrowotne. I zaczęła się już duża popularność, co z kolei pociągnęło za tym to, że coraz więcej plantacji rojbosa zaczęło powstawać w Republice Południowej Afryki. I te plantacje zaczęły umierać, niestety bankrutować, ponieważ okazało się, że podaż jest znacznie większa niż popyt, jednak aż tak popularny on nie był. I powstała dzięki temu stowarzyszenie, które reguluje te uprawy, zrzesza wszystkich plantatorów i dba o jakość samego rojbosa. Co do własności zdrowotnych samego rojbosa, bardzo zdrowy, dużo witaminy C, rutyna, działa wzmacniająco na organizm i na odporność. Poza tym zawiera sporo żelaza, co akurat u roślin jest dość powszechne, ale nie zawsze jest to żelazo łatwo przyswajalne. Czasem bywa w różnych związkach, których po prostu nie przyswajamy. Tutaj to żelazo przyswajamy. Jest tutaj potas, wapń i co ciekawe fluor, który pomaga na zęby, także warto to pić. Co więcej, mamy jeszcze tutaj działania pożądane przez kobiety w ciąży, ponieważ rojbos nie zawiera kofeiny, a kobiety w ciąży raczej nie powinny pić kawy czy herbaty nawet, yerba mate również nie za bardzo. Taki rojbos bardzo dobrze wpływa na nie, co więcej łagodzi mdłości, które często w czasie ciąży występują. I w późniejszym już czasie, kiedy zaczyna to być potrzebne, wzmaga laktację. Także dla kobiet karmiących piersią również jak najlepsze. Podaje się to też, co ciekawe, niemowlętom. Można do mleka dla małych niemowląt domieszać trochę tego rojbosa, co usprawnia pracę jelit i chroni przed kolką. Co więcej, rojbos ma własności, które zatrzymują rozwój nowotworów. Poza tym jest bardzo pożądany przez osoby cierpiące na przykład na depresję, ponieważ on bardzo poprawia nastrój, zawiera również substancje, które wspomagają wydzielanie serotoniny, czyli po prostu działa trochę jak czekolada. Hormon szczęścia się wydziela i
mamy lepszy humor po prostu. Co więcej, warto pić go w lato. Bardzo nawadnia, bardzo orzeźwiający. Bardzo to polecamy wszystkim. I cóż tu jeszcze? Mamy na przykład pozytywne działanie na trawienie, na cały układ pokarmowy właściwie. Obniża ciśnienie. Bardzo dużo fajnych własności. Jest zaliczany do grupy produktów wellness, czyli po prostu bardzo zdrowych dla ciała, które się bardzo poleca. Tak jak mówię, można to parzyć dowolnie. Możemy nawet tutaj zostawić sobie ten filtr i spokojnie już się poczęstować. Sam napar bardzo przyjemnie brązowy, czasem porównywany nawet do wina. Intensywny, słodkawy smak. Tutaj warto powiedzieć, że jest to rooibos czerwony. Są dwa rodzaje rooibosa. Zielony i czerwony, tak jak w przypadku herbaty. I również ten sam proces tutaj zachodzi, czyli po prostu fermentacja. Takie krzaczki, nie są to za wysokie rośliny, takie krzaczki się zbiera, przycina się zwykle w środku lata, czyli około stycznia, bo to akurat nie ta półkula, więc na odwrót niż u nas. Ścina się to, później tnie się na takie malutkie właśnie kawałeczki do 2-3 mm może igiełki. Później się je miażdży dużymi walcami, aby zaczęła się fermentacja. Kiedy te listki są zmiażdżone, to samo się robi z czarną herbatą, przy czym nie używa się do tego urządzenia, które przypomina magiel, tak jak w przypadku rooibosa. Tutaj jest on miażdżony 2 walcami, następnie ustępowany w takie niewielkie stosiki, gdzie kilka dni sobie leży w cieple, jest przewracany i fermentuje. Robi się wtedy czerwony, powstaje ten charakterystyczny posmak. No i dalej się go suszy, no i już wysyła w świat. Także taki pokrótce proces. Bardzo proszę, można się napić. Bardzo zdrowy i smaczny. Serdecznie polecamy. Bardzo słodki, jak na roślinę niesłodzoną. Oczywiście można sobie to posłodzić, można to podać na zimno, można dodać soku, można z tym robić co dusza zapragnie. Bardzo wdzięczna roślinka. I przede wszystkim wieczorem, bo nie zawiera kofeiny, więc nie pobudzi nas, przyjemna dla ciała, przyjemna dla umysłu, orzeźwiająca. To tyle, co o rooibosie chciałem Wam powiedzieć dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam do czegoś to przyda. Piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Udostępniajcie, lajkujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.